Siemanko, witam wszystkich wirtualnych maszynistów w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Train Sim World 6. Dzisiaj odcinek, na który praktycznie wy mnie namówiliście, a mianowicie w komentarzach pojawiało się, żebym nagrał linię kolejową, którą lubię najbardziej. Tym samym znajdujemy się na linii kolejowej Ruhr-Sieg Nord. Do dyspozycji mamy lokomotywę Baureihe 193, pospolicie nazywaną Vectronem. Na haku mamy węglarki, które są wypełnione po brzegi i nie bez przyczyny wybrałem ten skład, ponieważ linia kolejowa Ruhr-Sieg Nord słynie właśnie z tego, że transportowano tędy olbrzymie ilości węgla. Malowanie naszego Vectrona również jest nie bez powodu. Otóż widziałem, że właśnie to malowanie było do zobaczenia w Polsce. Właśnie Vectron w takich kolorowych, tęczowych malowaniach jeździł po Polsce i widziałem naprawdę ostatnio bardzo dużo zdjęć właśnie z tego, jak ten Vectron tam się porusza. Trochę nietypowe malowanie, trochę naprawdę takie bardzo kolorowe, ale jedno z ładniejszych malowań i jedno z naprawdę fajniejszych pomysłów na pomalowanie lokomotywy. No dobra, ale co my tu będziemy długo czekać? Nie zwlekajmy, wyjazd już mamy podany, zielone i pomarańczowe światło już na nas czeka. Wyłączmy rozkład jazdy, ponieważ nie potrzebujemy go. Włączamy system LZB, PZB i SIFE. Teraz zasiadamy za sterami naszej lokomotywy, zmieniamy sobie wyświetlacz tutaj, żebyśmy mieli prędkościomierz przed sobą. Aktywujemy kabinę, aktywujemy hamulec zespolony, jazda do przodu. Hamulce zaczynają pomału luzować, to jest bardzo dobrze, to też odluzujmy. Teraz tak, kombinacja lokomotywy 150 kN jest trochę za mało, siła jest to siła hamulca elektrodynamicznego, ustawimy sobie na 240, siła pociągowa 300 kN jest ok, granica amperów na 600, Bremsüberbrückung, czyli Notbremsüberbrückung jest wyłączone ze względu na to, że jest to pociąg towarowy, a nie pasażerski. Jeżeli byłby pasażerski, musielibyśmy to włączyć. Ustawienia PZB. Dzisiaj postanowiłem przejechać się razem z wami tak ciężkim składem w najtrudniejszych ustawieniach PZB, czyli dolne ustawienia, Untere Einstellungen, i są to ustawienia 55. Ustawienia hamulca G, oczywiście jest to poprawnie, jest to wagon, nie wagon, tylko pociąg towarowy. Jak najbardziej pociąg towarowy powinien mieć ustawienia G. Mogę w sumie w tym momencie wyluzować do końca. Zobaczymy, jak się tutaj będzie jeszcze lokomotywa zachowywać. Luzuję sobie pomalutku, bardzo dobrze. W zasadzie jesteśmy już przygotowani do jazdy, ale jeszcze wam powiem, że nie tylko będziemy jechać z najtrudniejszymi ustawieniami PZB. Dzisiaj będziemy jechać po tej linii kolejowej bez jakichkolwiek podpowiedzi. Mam wyłączony cały tutaj ten UI, to całe tutaj wyświetlanie. Mam to dzisiaj wyłączone i będę jechał po prostu tak, jak mówią semafory. Jeżeli mam nagrywać odcinek z mojej ulubionej linii kolejowej, to też podniosę sobie poprzeczkę na maksa, jak tylko jest to możliwe. No dobra, hamulec wyluzował. Mamy tu ustawione. Światła jeszcze zrzucę okiem, 3 z przodu białe. To górne jakoś tak nie widać, żeby było włączone. Ale jest zapalone, górne i tutaj 2 boczne. Jest całkiem.
Tu sobie włączę jeszcze podświetlenie tutaj pulpitu, bo będziemy jechać przez tunele. I co? Zadajemy moc. Patrzymy, jak się zachowuje skład. Zaczynamy pomału ruszać. Sygnał baczność. Nie ta kombinacja klawiszy. I jedziemy pomału naszym dzisiejszym ciężkim składem. Co my tu mamy? 3700 ton węgla. To będzie na pewno bardzo interesująca jazda. Szczególnie spontanicznie wybrałem pierwszy lepszy skład z węglem. Nie spodziewałem się, że ten węgiel będzie aż tak ciężki. No to tym bardziej ustawienia PZB 55 są tutaj jak najbardziej trafne. Dostałem nagłe hamowanie i nie wiem dlaczego. Coś tutaj... Ale czemu? Przecież... No dobra. Powiedzmy, że... A ta gra w ogóle ostatnio u mnie nie działa jak powinna. Nie mam włączonego tempomatu. Nie mam włączonego praktycznie nic tutaj. Chciałem nagrać ten odcinek z tym samym Vectronem, w tym samym malowaniu. Tyle tylko, że miałem gazówki na haku. I powiem wam, że 3 razy próbowałem nagrać scenariusz i 3 razy mi się zawiesiła gra, wyrzucając mnie aż do pulpitu. Także... Nie powiem, żeby Train Sim World zrobił się jakąś taką fajną, stabilną grą ostatnimi czasy, także ale nic nie mówię. Jedziemy dalej. Czekam tylko, aż mi hamulec tutaj odluzuje. Nie mam pojęcia, dlaczego dostałem nagłe hamowanie. Minąłem po prostu semafor, który mówi mi, że wyjazd mam podany z prędkością 40 km na godzinę i nic więcej. Nie mam włączonego ani nie mam SIFy włączonej. Nie no, SIFę mam włączoną, ale nie miałem dźwięku. No. Dobra, jeszcze raz. Jedziemy. Dobra, zaczynamy się toczyć. Jeszcze raz sygnał baczność. Znowu nie ta kombinacja klawiszy. Oczywiście Shift i spacja się wywołuje photo mode, a Control i spacja, no to jest właśnie ten podwójny taki sygnał dźwiękowy. Stukanie kół słychać, bardzo mi się to podoba. Tutaj na pierwszym odcinku tej linii kolejowej będziemy słyszeć, jak te koła stukają. Są tutaj szyny jeszcze skręcane na śruby, nie są tutaj szyny spawane. Także na pewno będzie ciekawie. Bardzo ciężki skład. W Niemczech tak ciężkie składy mogą jechać maksymalnie 80 do 90 km na godzinę, z czego akurat wynika właśnie PZB, ustawienia PZB. Troszeczkę więcej za tymi ustawieniami znajduje się teorii, bo to jeszcze trzeba byłoby wyliczyć setną hamowania i ta setna hamowania mówiłaby nam, z jaką maksymalną prędkością musielibyśmy jechać, ale jako że Train Sim World nie jest aż tak zależny od setnej hamowania, więc ten krok sobie tutaj pominiemy. Pominiemy sobie tej nudnej matematyki, ale za to można przyjąć, że tak ciężkie składy jeżdżą właśnie w ustawieniach 55, jeżdżą w tych dolnych ustawieniach PZB i do tego jest jeszcze maksymalna prędkość 80 do 90 km na godzinę. Ja szczerze mówiąc, przy tak ciężkim składzie to jechałbym całą linię kolejową 80 niż 90, ponieważ nie bardzo wiem, jak ten skład będzie się zachowywał przy hamowaniu. Nie wiem, czy po potwierdzeniu ograniczeń prędkości w PZB
czy będę w stanie wyhamować z 90 do 55 w 20 sekund właśnie przy tak ciężkim składzie. Z tego powodu umówmy się, dzisiejsza prędkość maksymalna jest 80 km na godzinę i z taką prędkością będziemy też jechać. Wyłączamy sobie przepustnicę, włączamy sobie tempomat, ustawię sobie to na 40, ponieważ z taką prędkością będziemy jechać. Ja już widzę, że okej, 40 jest ustawione, potwierdźmy i możemy w zasadzie tutaj zadać moc. Nie wiem, czy mnie tempomat tutaj utrzyma. Przed nami semafor mówiący o tym, że od tego miejsca należy jechać 40 km na godzinę. Ukośna tarcza ostrzegawcza świecąca się na zielono i pomarańczowo mówi, że od następnego również 40 km na godzinę. Potwierdzamy to w PZB, bo jakby było inaczej, nagłe hamowanie, no to właśnie, żebyśmy nie dostali po hamulcach, oczywiście musimy potwierdzić. Zauważyłem właśnie, że jechaliśmy, kurde, bardzo długo po odcinku, który nie był zelektryfikowany. Dobre, nic nie mówię. Od tego miejsca wolno nawet jechać 60 km na godzinę, ale jako że semafory mają większy priorytet niż znaki właśnie po boku, mniej więcej w ten sam sposób jak to jest w ruchu ulicznym, światło mają wyższy priorytet niż znaki, obowiązuje nas w dalszym ciągu 40 km na godzinę. Nie wolno nam przyspieszyć, nie wolno nam jechać szybciej, dlatego że właśnie było wyświetlone od tego semafora, co minęliśmy 40 i od następnego również 40. I sobie delikatnie tutaj właśnie jedziemy naszą lokomotywą. Uwielbiam Vectrona. Vectron jest jedną z moich, jak do tej pory, najbardziej grywalnych lokomotyw. I najwięcej punktów z nią zrobiłem, najwięcej się na nią najeździłem. W tym momencie troszeczkę Vectronem troszeczkę rzadziej jeżdżę, ze względu na to, że pojawiło się bardzo dużo fajnych, może nie fajniejszych, ale fajnych lokomotyw. Mamy Bauraje 187, mamy Bauraje 145 Expert, która jest naprawdę niesamowicie ciekawą lokomotywą. No i właśnie z tego powodu Vectron w tym momencie troszeczkę odszedł. Został odstawiony na tor boczny i czekał u mnie właśnie na zatrudnienie. No i właśnie dzisiaj pomyślałem sobie, że przejadę się moją ulubioną linią kolejową. Jest to naprawdę do dnia dzisiejszego moja ulubiona linia kolejowa. Nie ma linii kolejowej, którą częściej jeżdżę niż tą. Nawet na przejazdach towarowych mam zrobiony prawie że cały rozkład jazdy. Także trochę się nahuśtałem tutaj. I co najlepsze, rozkład jazdy towarowy miałem faktycznie raz skończony w grze Train Sim World chyba 2020, czyli w tej pierwszej wersji Train Sim World. Tam miałem przejazdy towarowe na tej linii kolejowej naprawdę ukończone, wszystkie co do jednego, ale że kiedyś nie można było właśnie przenosić zapisów gry, no to niestety straciłem to wszystko. Mówi się trudno, staram się to nadrobić teraz. Przed nami tarcza ostrzegawcza. Oczywiście potwierdzamy tą tarczę ostrzegawczą. Mówi ona, że od następnego semafora 40 km na godzinę i nie wolno jechać szybciej. I tą 40 będziemy się tutaj praktycznie bardzo długo toczyć. Ze względu na to, że właśnie wyjeżdżamy z dworca głównego. Może nie tyle dworca głównego, co dworca towarowego w Hagen. Ta budowa mnie tutaj zaciekawiła. I właśnie z tego dworca towarowego, z tej bocznicy towarowej jedziemy w stronę Finnentropu. Tam się zatrzymamy, gdzie dojdzie najprawdopodobniej do podmiany maszynisty, ponieważ to jest nasz, no jakby nie patrzeć, ostatni kurs na dzisiaj.
Jak go wykonamy, to mamy Feierabend i możemy po prostu jechać do domu. Przed nami powtarzacz tarczy ostrzegawczej. Można to rozpoznać po tym, że mamy zielone, pomarańczowe plus białe światło w górnym lewym rogu i nie ma znaku, nie ma tablicy, że jest to tarcza ostrzegawcza. Białe światło przy tarczy ostrzegawczej oznacza, że jest to po prostu powtarzacz. Od tego miejsca wolno nam jechać nawet 50 km na godzinę. Ok, skoro semafor o tym mówi, to do 50 możemy się zaraz tutaj rozpędzić. Ale zaraz, bo z tego co kojarzę, to my i tak będziemy musieli wyhamować do 40. O, rozpędźmy się do tych 50. O, potwierdzamy prędkość. Rozpędzimy się do tych 50 i zobaczymy, jak to będzie. Ja pamiętam, że my i tak do 40 będziemy musieli wyhamować, także jeszcze nie oszczędzi nam tutaj zmianę prędkości. Bardzo lubię ten stukat kół właśnie na tej linii kolejowej, gdzie w Vectronie to naprawdę niesamowicie mocno słychać. Vectron jest jednak naprawdę bardzo fajną lokomotywą. Od tego miejsca wolno nam w dalszym ciągu jechać 50 km na godzinę. Mamy już znaki 3, 2, 1 i zaraz będzie tarcza ostrzegawcza, która, jak już się domyślałem, mówi o tym, że od następnego semafora wolno nam jechać 40 km na godzinę. Pomarańczowe i zielone światło, ukośnie pod spodem znak tarczy ostrzegawczej. Potwierdzamy w PZB, żebym zaraz po hamulcach nie oberwał. I w ten sposób toczymy się dalej tutaj na główną magistralę w kierunku Finnentropu. Linia Ruhr-Sieg Nord jest to linia kolejowa, która zasadniczo powstała po to, żeby właśnie węgiel wywozić z zagłębia Rury, czyli Ruhrgebiet, jak to się tutaj w Niemczech nazywa. Dlatego też Ruhr, Sieg Nord. Ruhr, zagłębie Rury, Sieg, miasto Siegen i Nord, czyli północny odcinek tej linii kolejowej. Niestety Dovetail Games nie uraczyło nas całą linią kolejową właśnie z Hagen do Siegen. Całą linię kolejową z Hagen do Siegen mamy w grze Train Simulator Classic i postaram się Wam pokazać kompletnie całą linię kolejową właśnie na tamtym symulatorze. Szkoda właśnie, że w tym symulatorze nie ma, bo byłoby na pewno interesująco jeszcze kawałek się przejechać, no ale niestety nie mamy możliwości, żeby to zrobić. Tutaj wypatruję, jest powtarzacz, znowu zielone i pomarańczowe światło, czyli przed nami jest semafor z maksymalną prędkością 40 km na godzinę i pod spodem tarcza ostrzegawcza świecąca się dwoma światłami na pomarańczowo, kolejny semafor jest na stój. Potwierdzamy to, doszło do nas, przyjęliśmy do informacji, że kolejny semafor jest czerwony. Jak na razie widzę, że lokomotywa utrzymuje się właśnie z hamulca elektrodynamicznego w całkiem dobrym stanie. Jakby nie patrzeć, ponad 3000 ton jest to już dość sporo. Ale lokomotywa sobie z tym jakoś radzi. Co mnie bardzo cieszy. Oczywiście nie zapominajmy o czuwaku. Spróbuję to podhamować trochę tym elektrodynamicznym, bo przed nami jest czerwony semafor. Stuku puku, stuku puku. Ok,
Okej, minęliśmy nasz punkt, przez który mieliśmy przejechać. Okej, ustawimy sobie tutaj na 0. Bolejard jest to bocznica towarowa, przy której można spotkać bardzo dużo wagonów z drewnem. Jest tutaj nieopodal tartak, który się właśnie znajduje tutaj w tych budyneczkach. Jest to dość spory tartak, do którego bardzo często właśnie jeżdżą takie drewniane pociągi. I do którego właśnie tutaj, który właśnie mijamy. Patrzę, jaki mamy semafor. Semafor wyjazdowy dla nas jest zielony i pomarańczowy, czyli możemy jechać w dalszym ciągu. Nie musimy się tutaj zatrzymywać. Czerwony semafor zmienił się w międzyczasie na wyjazd podany i w tym momencie włączymy się tutaj na główną magistralę, która poprowadzi nas aż do Finnentropu. Bardzo fajna lokomotywa. Uwielbiam Vectrona i to malowanie też bardzo mi się podoba. Ja lubię takie kolorowe malowania. I wyjeżdżamy właśnie na magistralę. Stukot kół. W Vectronie ten stukot kół jest tak bardzo mocno słyszalny. Chyba nie ma innej lokomotywy, w której ten stukot kół jest tak dobrze słyszalny właśnie jak w Vectronie. Co do lokomotywy. Jest to lokomotywa Vectron Railpoola z gry Train Sim World 3. Można to rozpoznać po tym, że Vectron Railpoola ma ten olbrzymi wyświetlacz tutaj rozkładu jazdy, który ja zawsze wyłączam ze względu na to, że on tutaj oślepia i trochę rozkojarza. Wolę rozkład jazdy mieć gdzieś tutaj na tych bocznych monitorkach. I właśnie można po tym poznać, że to jest Vectron Railpoola. Vectron Railpoola ma to do siebie, że ma naprawdę bardzo dużo malowań. Od malowań PKP Cargo po Cargo Unit, po czeskie drachny też już mam malowanie, do właśnie takiego kolorowego tutaj. Jest to naprawdę... mogłem sobie użyć pomiaru długości pociągu. Nie wiem, czy wyjechałem z rozjazdu. Wyjechałem. Dobra. Maksymalna prędkość na dzisiaj 80, jak już wspomniałem. Potwierdzamy. I jedziemy. Szybciej na pewno nie pojedziemy. Nie zamierzam jechać szybciej, bo nie będę w stanie wyhamować do prędkości kontrolnej 55. Ale takie dobre 80 to już jest taka przyzwoita prędkość. Patrzymy na semafory, zielone, na przestrzał, mamy po prostu wolną drogę i możemy jechać dalej. Jeżeli nowi widzowie dziwią się, że u mnie Ruhr-Sieg Nord wygląda inaczej, jest to spowodowane tym, że obecnie mam zainstalowaną modyfikację, która ustawia mi oświetlenie i pogodę na standardy Train Sim World 3. Niestety tej modyfikacji nie ma już w internecie, więc nie mogę wam do niej podać linka. Nie wiem dlaczego. Po tym jak z Train Sim World 5 zrobiło się Train Sim World 6, modyfikacja zniknęła z forum właśnie kolejowego, z forum symulatorów kolejowych i niestety zamiennika za to nie znalazłem. A jako, że ja miałem ściągniętą tą modyfikację, miałem ją zainstalowaną w folderze, to właśnie z 5 przełożyłem sobie do 6 i działa. O dziwo działa. Ale fakt faktem, u mnie to będzie fajnie wyglądać, u was linia kolejowa Ruhr-Sieg Nord będzie wyglądała dość staro, ponieważ jest to naprawdę
Linia kolejowa, która ma z dobre 6-7 lat, jakoś tak w tą stronę, 2019 albo 2020, jakoś tak wyszła. Już nawet nie pamiętam dokładnej daty wydania tej linii kolejowej. Jeżeli znacie tą konkretną datę, to możecie mi napisać w komentarzu. Szczerze mówiąc, zapomniałem sprawdzić przed nagrywaniem odcinka, ale nic nie szkodzi. Jest to jedna z pierwszych, naprawdę pierwszych linii kolejowych, które były ulokowane w Niemczech. Wydaje mi się, że jeszcze starsza linia kolejowa od tej to będzie linia kolejowa Rapid Transit, która tam była właśnie z Lipska do jakiegoś takiego pobocznego miasta i tam się jeździło pociągami osobowymi. Także to chyba będzie starsza linia kolejowa niż ta, ale co nie zmienia faktu, że od tej linii kolejowej zaczęła się moja przygoda w grze Train Sim World. Na początku, jak grałem w Train Sim World, to pamiętam, że gra pojawiła się pod tytułem Heavy Haul i tam była linia kolejowa, dostępna linia kolejowa St. Pancras. Jeździło się po amerykańskiej linii kolejowej, amerykańskimi lokomotywami i wiadomo, w Ameryce bardzo ciężkie pociągi, wyładowane po brzegi, najczęściej właśnie tam węglem. I moim dużym zaskoczeniem było to, że jednak nie tylko symulatory kolejowe nie tylko są za granicą, właśnie najczęściej w Ameryce, ale również pojawiło się coś, co znam na co dzień. Mieszkam w Niemczech, linię kolejową Ruhr-Sieg Nord znam nawet i te lokomotywy, które były w grze, widziałem na co dzień jadąc do pracy. Mam tam linię kolejową, akurat nie Ruhr-Sieg Nord, tylko że to jest linia kolejowa z Dortmundu do Duisburga bodajże, przez Castrop-Rauxel, Herne i tak dalej. I tą linię kolejową mijam codziennie jadąc do pracy. I tam właśnie widuję 185, Vectrony w tym momencie. Kiedyś oczywiście nie było tych lokomotyw, była tylko i wyłącznie 185, ale i tak uważałem to za niesamowite, coś niesamowitego. Zapowiedź 100 km na godzinę, potwierdzać nie musimy, jedziemy poniżej 100 i jedziemy na innych ustawieniach. Poza tym prędkości 100 km na godzinę się nie potwierdza PZB. Także była 185 i weszła jeszcze chyba 143 tutaj jako pociąg, jak lokomotywa osobowa. I te lokomotywy faktycznie miałem okazję za tamtych czasów widzieć live, widzieć na żywo. 185 oczywiście jeżdżą do dzisiaj, 143 już raczej nie. Chyba że w jakichś zakątkach Niemiec, o których nie wiem. Jest to możliwe, że gdzieś tam się jeszcze 143 przewijają przez rozkład jazdy, ale ogólnie już są w większości wycofane z obiegu. No i tak, można było jeździć tutaj szybciej, ponieważ na St. Pancras, no to tam się jeździło 20-30 mil maksymalnie. Tam był wprawdzie odcinek, gdzie można było troszeczkę przyspieszyć, chyba do 70 mil, ale pociągiem towarowym do 70 mil, no to było już takie, trochę takie niebezpieczne. A tutaj, jakby nie patrzeć, można było się rozpędzić do 100, nawet bodajże 120. Tak jest, tutaj jedziemy właśnie po odcinku, gdzie maksymalna prędkość obowiązuje 120 km na godzinę i to było naprawdę... I to było takie naprawdę niesamowite dla mnie. To było takie... No, jak można tak szybko jeździć w symulatorze kolejowym? No, naprawdę mi się to spodobało. Do tej pory mi się to wszystko tutaj na tej linii kolejowej podoba i tak mi się spodobało wtedy, że zacząłem się coraz bardziej interesować niemieckim kolejnictwem. Do tego stopnia, że zacząłem wdrążać się już w system PZB, znam systemy bezpieczeństwa, system PZB znam, system LZB znam
znam znaczenie semaforów, znam po prostu znaczenie, o widzicie, 43, 143 sobie jedzie właśnie z pociągiem regionalnym. Znam właśnie te semafory, znam przepisy ruchu kolejowego, bynajmniej te podstawy, które można znaleźć w internecie. Bardzo chętnie bym się zagłębił w taką głębszą wiedzę. Bardzo bym się chciał właśnie, chciałbym poznać te przepisy ruchu kolejowego, które są niedostępne z internetu, tylko są dostępne z książek do nauki dla maszynistów. Niestety są te książki, te PDF-y, to jest wszystko dostępne tylko i wyłącznie podczas robienia kursu i dostępu jak dotąd nie znalazłem do nich, więc też nie mam zbytnio jak poczytać tam o niektórych rzeczach, które by mnie bardzo interesowały. Ale no cóż, może kiedyś w przyszłości znajdę dostęp do tych informacji. 185 z wagonami, z węglarkami, jak już wspomniałem, linia kolejowa ta słynęła z tego, że wożono po niej olbrzymie ilości węgla. Zagłębie Rury, czyli właśnie tutaj Ruhrgebiet, jest to odzwierciedlenie naszego polskiego Śląska. Było tutaj naprawdę niesamowita ilość kopalni, było tutaj niesamowite wydobywanie właśnie tego węgla jako surowca. W dzisiejszych czasach niestety kopalnie już zostały zlikwidowane i to wydobywanie tego węgla zostało bardzo mocno ograniczone, jak nie wyłączone kompletnie. Stąd też można tutaj na tej linii kolejowej w dzisiejszych czasach troszeczkę rzadziej spotkać właśnie pociągi z węglem, ale jest to w dalszym ciągu jedna z najbardziej ruchliwych linii kolejowych w Niemczech. Raz wracałem ze szkolenia i jechałem właśnie przez tutaj miasteczko. W tym momencie mi wyleciała nazwa z głowy, ale będziemy to miasto jeszcze mijać. I wracając właśnie z tego szkolenia, zatrzymałem się tutaj z ciekawości i chciałem zobaczyć, co tu w ogóle jeździ, nie? Powiem wam szczerze, że stałem może z pół godziny i pociągi jeżdżą tutaj regularnie między 5 a 10 minut w każdą stronę, także tutaj naprawdę bardzo duży ruch. Oczywiście tabor jest trochę nowszy, no bo czasy się trochę zmieniły. Nie pamiętam, w jakim roku jest usytuowana właśnie linia kolejowa Ruhr-Sieg Nord w grze, no ale w dzisiejszych czasach tabor się już zmienił. Nie ma tych piętrowych wagonów do 100 z lokomotywą 143, są za to elektryczne zespoły trakcyjne, które właśnie tutaj kursują między Siegen a Hagen. Między tymi dwoma miastami, właśnie przez miasto Finnentrop. My się w Finnentropie będziemy zatrzymywać dalej. Niestety nie idzie dojechać. Tu jest jeszcze bardzo fajny patent, może mi się uda wam go pokazać, o ile się wydostanę tutaj. O, wydostałem się. Linia kolejowa była robiona na starsze typy komputerów. I powiem wam szczerze, że... Oj, dalej nie da rady. Do tego miejsca są trójwymiarowe drzewa, a z tyłu te wszystkie drzewa, które są tutaj widoczne, są to dwuwymiarowe makiety drzew, które obracają się podczas przejazdu. To oni zastosowali tutaj ten sam patent, co był zastosowany zawsze w Train Simulator Classic. O, za Sifę dostałem. To też zauważyłem coś. Włączając tryb fotograficzny i mając włączony czuwak aktywny, jesteśmy w stanie wyłapać nagłe hamowanie za to, że
Sifa w dalszym ciągu pracuje, mimo to, że my się bawimy kamerą i chcemy sobie zrobić fotkę. Dostałem w tym momencie nagłe hamowanie za Sifę. No dobra. Chciałem wam pokazać, ukarała mnie gra za to, że chciałem wam coś pokazać. No super. Bomba, ta gra, nie? To już od dłuższego czasu zauważyłem, że mając włączoną Sifę i włączając tryb fotograficzny, ta Sifa dalej odlicza. To nie jest tak, że gra się zapauzowała i po prostu można sobie na spokojnie kilka screenshotów zrobić. Nie, gra odlicza w dalszym ciągu Sifę. I właśnie wychodząc z trybu fotograficznego łapiemy nagłe hamowanie. Co najciekawsze, jeszcze się nie chcę odhamować. Co najciekawsze, to już miałem przypadki, gdzie stojąc w lokomotywie musiałem kasować Sifę, bo również odliczała. Wiecie co? Ja sobie ten czuwak wyłączę, bo to nie jest nic fajnego. I co? I nie odhamuje mi teraz? Nie może odhamować, bo jestem na tempomacie, a tempomat w Vectronie jest z wbudowaną blokadą przed staczaniem się. Teraz wyluzuje mi hamulec po tym, jak ruszę lokomotywą. O, właśnie. No to przejadę pół z włączonym czuwakiem i pół bez włączonego czuwaka. Głupota. Ta gra coś ostatnio ma zbyt dużo błędów. Które ja wyłapuję osobiście. W każdym bądź razie gra była robiona na troszeczkę słabsze systemy i była o wiele wydajniejsza. Właśnie ze względu na to, że wszystkie drzewa dookoła są makietami, które po prostu obracają się razem z naszą kamerą. Ten sam system był wykorzystywany w Train Simulator Classic. Tam te makiety, które się obracały, to nie stały gdzieś w tle, tylko stały przy samych torowiskach. Na tych bardzo starych liniach kolejowych, które wyszły na samym początku Train Simulator Classic, no to tam prawie każde drzewo się obraca, jak tylko go mijamy. Taka niby takie, no bo stąd to praktycznie nie widać, czy te drzewa są trójwymiarowe, czy nie, ale też nie muszą być trójwymiarowe. One mają tam być, one mają sprawiać wrażenie, że tam rośnie las i one nie muszą być trójwymiarowe. Przez co właśnie oszczędzano zasoby komputera. Komputer nie musiał tego tak masakrycznie przeliczać, jak to jest właśnie na dzisiejszych nowych liniach kolejowych. Jakby nie patrzeć, dzisiejsze nowe linie kolejowe, no to tam jest już pewnego rodzaju problem z wydajnością, no bo właśnie karta graficzna musi wam każde jedno drzewo przeliczyć, nie? No. Jedziemy dalej. Staram się tutaj dodać troszeczkę więcej mocy, żeby się lepiej rozpędzić. Uwielbiam patrzeć, jak pracują właśnie silniki trakcyjne w Vectronie. Ustawię tak kamerę, żebym też mógł tutaj obserwować pobocze linii kolejowej, żebym mógł reagować na sygnały, na tablice i na zapowiedzi prędkości. Ale przyznam wam, że Vectron jest naprawdę niesamowicie dobrze zrobiony. Od dźwięku, po dynamikę jazdy, po praktycznie całą mechanikę prowadzenia tej lokomotywy. Tak samo jak tutaj te silniki trakcyjne w tym momencie pracują wszystkie, ale jeżeli nasza lokomotywa uzna, że nie potrzebuje wszystkich silników trakcyjnych, że nie potrzebuje aż tyle mocy, to Vectron właśnie sobie będzie poszczególne silniki redukował tu, gdzież wyłączał. Naprawdę bardzo fajna lokomotywa. Ja się dziwię, że oni Vectrona nie sprzedali jako lokomotywa z serii Expert. No bo praktycznie mogliby bez problemu krzyknąć za tą lokomotywę, no jak w serii Expert, nie?
A to był po prostu zwykły, najzwyklejsze DLC do Train Sim World 3. Oj, było. Stare, dobre czasy. Jak się przesiadło z 2 na 3 i jak mieliśmy właśnie ten skok graficzny właśnie z 2 na 3, aż się chciało grać. Jakbyś nową grę ściągnął, jakbyś kupił nową grę zainstalował, no coś fajnego. Ale że zauważyli, że można w tym momencie co roku nową wersję gry wydawać, chociaż przyznam, że ostatnie 2 lata były naprawdę strasznie mizerne, jeżeli chodzi o ulepszenia tej gry. No to co roku wydają kolejną część Train Sim World. Jesteśmy na 6. Dzisiaj nagrywam 25 lipca i podejrzewam, że gdzieś początkiem września może się pojawić Train Sim World 7. Nie bardzo cieszę się z tego powodu i zrobię na pewno tak, jak zrobiłem to z 6, że po prostu kupię sobie niemiecką linię kolejową jako zwykłe, najzwyklejsze DLC i silnik, ten podstawowy silnik graficzny Train Sim World 7 na pewno ściągnę za darmo. Moje chęci do płacenia więcej za tą grę, czy tam w dużych ilościach, już się troszeczkę skończyły. Żeby jeszcze przy wypuszczaniu nowych wersji gier były chociaż redukowane błędy, jakie w tych grach się znajdują, no to jeszcze byłbym w stanie zrozumieć, że warto by było zapłacić za coś nowego, szczególnie, że będzie mniej bugów. No ale niestety wypuszczają co roku praktycznie tą samą grę, wypuszczają co roku to samo. No a tych bugów tyle, ile było, tyle jest. Muszę przyznać, że tu jest 70. Ok, bez restrykcji 1000 Hz, bardzo mi się to podoba, to sobie hamujemy do tych 70 hamulcem elektrodynamicznym. No niestety, te błędy, które były, przeciągają się praktycznie z jednej wersji na drugą i za te same bugi należy płacić jeszcze raz to samo, tyle tylko, że z innym numerkiem z przodu. Już robiłem filmik na temat tego, jak oni tam politykę swoją urządzają, spoko, niech sobie urządzają, ale szczerze, ja już pomału nie zamierzam płacić za to wszystko tak, jak oni by sobie chcieli. I tak włożyłem niesamowitą ilość pieniędzy w tą grę. Ale dzięki temu mogę wam w tym momencie pokazywać niemiecką kolej i mogę wam w tym momencie właśnie tutaj opisywać, co się dzieje, jak to wygląda. Także to i tak na marne nie poszło. Cieszę się właśnie, że jestem w stanie wykorzystać te wydatki w jakiś taki pozytywny sposób. Rzeka Lenne. Rzeka ta nawet wylała w roku 2022 albo 2021. Były tutaj w zagłębiu rury tak mocne opady deszczu, że rzeka Lenne wylała, pozalewała tutaj wszystkie te miasteczka, pozalewała tutaj wszystkie dworce i ta linia kolejowa była swego czasu nawet bardzo długo niedostępna właśnie ze względu na straty, jakie wyrządziła. Tutaj właśnie na tym dworcu w miasteczku Altena stałem i obserwowałem ruch kolejowy w obie strony. Gdzieś tam chyba nawet jakiś niby krótki filmik nagrałem z tego, ale nie wiem, czy go przypadkiem nie usunąłem już z mojego kanału. Co nie zmienia faktu, że naprawdę dzieje się tutaj bardzo dużo. Ten zamek hrabiego Alteny, od którego tutaj właśnie cała nazwa tego miasteczka pochodzi,
również jest do zwiedzenia i prawdopodobnie w tym roku jeszcze się na niego wybiorę. Daleko w sumie nie jest. Od Dortmundu do Alteny jest może ze 40 albo nawet jakieś lekkie 50 km odległości, więc daleko nie jest. Można byłoby się tam wybrać i zobaczyć, jak ten zamek wygląda. I uwierzcie mi, na pewno spędzę również kilka godzin na dworcu poniżej tego zamku i popatrzę, co tu jeździ, jakie lokomotywy, jakie składy towarowe, osobowe, Intercity Express, które również jeździły po tej linii kolejowej. W dzisiejszych czasach nie wiem, czy jeszcze dalej jeżdżą. W każdym bądź razie ICE również po tej linii kolejowej jeździły. No i zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie bardzo lubię tą linię kolejową, ogólnie fajna jest. Jest to bardziej dla mnie sentymentalna linia kolejowa, no bo jest, nie oszukujmy się, są linie kolejowe, na których troszeczkę więcej się dzieje, można szybciej jeździć. Linie kolejowe są wyposażone w systemy LZB, gdzie można naprawdę bardzo szybko jeździć. Można jeździć pociągami ICE do 200 paru kilometrów na godzinę. Ta linia kolejowa nie bardzo jest szybka. Tam jest tylko jeden odcinek 120, potem jest 100 i praktycznie cały czas tutaj będziemy jechać 80-90 km na godzinę. Także ta linia nie należy do tych najszybszych, ale mimo to bardzo lubię linie kolejowe, które biegną na przykład wzdłuż rzeki albo biegną przez bardzo gęsty las. Jest bardzo dużo zakrętów, jest bardzo dużo tutaj takich pejzaży, takich typowo kolejowych. No i takie linie kolejowe mi się najbardziej podobają. Nie chcę porównywać tej linii kolejowej do linii na przykład... chociaż nie, to jest dobry przykład. I linia kolejowa z Kassel do Würzburga, gdzie jest naprawdę bardzo szybka linia kolejowa, tam chyba nawet był scenariusz, gdzie trzeba było się do 300 km na godzinę rozpędzić, ale jakby nie patrzeć, jest to linia kolejowa, gdzie praktycznie włączamy systemy bezpieczeństwa, włączamy tempomat i pociąg sobie jedzie 250 km na godzinę cały czas prosto, nie ma tych takich widoków, nie ma takich zakrętów, nie ma tych pejzaży, takiego lasu. Mamy tylko po prostu bardzo szybką linię kolejową. Także ja bardziej preferuję te linie kolejowe, tak jak tutaj, zakręt w prawo, zakręt w lewo. Na tych szybkich liniach kolejowych czasami lubię się przejechać, ale to jest naprawdę tylko i wyłącznie czasami. Poza tym ja i tak bardziej wolę jeździć pociągami towarowymi niż pociągami pasażerskimi. Mamy już tutaj ten relikt przeszłości. Jeszcze go nie widać, ale zapewne się tutaj wyłoni. O, już komin widać. Relikt przeszłości tylko dlatego tak mówię, ponieważ jest to elektrownia węglowa, która się znajdowała w miasteczku Werdol i elektrownia ta została już dawno zamknięta. Zrobili w tej elektrowni jeszcze jakąś podstację do baterii, do akumulatorów, żeby mieć w razie czego rezerwę, w razie jakby prądu brakło. Ale w każdym bądź razie elektrownia już jest dawno zamknięta, jak nie jest już rozebrana. Ze względu na to, że w Niemczech panuje może nie tyle mania, co standardem jest zamknięcie czegoś i rozebranie budynku. Nie tylko tyczy się to elektrowni. Bardzo dużo elektrowni węglowych pozamykali Niemcy i wszystkie elektrownie nuklearne, które też są w międzyczasie już rozbierane, jak nie rozebrane, ale to też tyczy się linii kolejowych, ponieważ Niemcy jak zamykali linie kolejowe, to nie robili tego tak jak w Polsce. W Polsce te torowiska leżały i to wszystko zostało, cała ta infrastruktura.
Niemcy jak zamykają linię kolejową, to nawet zrywają tory. Zamykają dworce, burzą budynki, zrywają tory i nic nie ma. I nie ma żadnego śladu po tym, że gdzieś kiedyś tutaj linia kolejowa biegła. No niesamowite. Swego czasu było nawet tak w Niemczech, że Niemcy, i to jest właśnie, nawet to prowadzi do bardzo dużego problemu w dzisiejszych czasach, ponieważ niemiecka infrastruktura jest tak osłabiona, chodzi tutaj o torowiska, że niekiedy jak zamkną jakąś linię kolejową, to nie ma torowisk, żeby zrobić objazd do innego miasta i są w ten sposób odwoływane bardzo duże ilości pociągów tutaj właśnie po terenie Niemiec. Także Niemcy przechodziły też właśnie taką... A, tu też jest 70, ok. Tu jest 1000 Hz, czyli tu już musimy wyhamować do 55. I to dość żwawo. Dobra. Elektrodynamiczny powinienem to jeszcze utrzymać. Dobra, mamy 55, nagłego hamowania raczej nie dostaniemy. No Niemcy też mieli kryzys kolejowy, też były tutaj odwoływane, kasowane połączenia, też spadła właśnie ilość przejazdów towarowych. Można to troszeczkę porównać do naszych problemów, jakie odbywały się właśnie jeszcze za czasów PRL-u, nie? Tyle tylko, że właśnie Niemcy byli na tyle głupi, że po zamknięciu jakichkolwiek linii kolejowych zrywali od razu tory. I dzisiaj, jeżeli jest remont jakiejś innej linii kolejowej, to nie ma torowisk, żeby zrobić jakiś objazd tego remontowanego odcinka. Niby wszyscy mówią, niemiecka kolej taka punktualna powinna być, uwierzcie mi, nie jest. Nawet bym czasami powiedział, że nasza polska kolej jest bardziej punktualna od niemieckiej, także no było już nawet tak ciekawie tutaj w historii niemieckiego kolejnictwa. W zasadzie tu mogę jechać 70, więc mogę troszeczkę tutaj przyspieszyć. Nie widzę tutaj pałąku tego przepustnicy, żeby potwierdzić... A, tutaj. O, właśnie. Żeby potwierdzić tempomat. A, te klimaty. Miasto Werdol. Do tego miasta właśnie należała elektrownia. Uwielbiam te klimaty tej linii kolejowej. Mnie wszystko tutaj na tej linii kolejowej fascynowało. Nie tylko sama budowa linii, sam przebieg linii kolejowej, ale również wyglądy semaforów. Jak te semafory wyglądają, jak te semafory działają. Te mosty tutaj takie właśnie charakterystyczne, takie niby z metalu. I do tego właśnie przebieg linii bardzo taki kręty wzdłuż rzeki. Od tego miejsca wolno nam było nawet jechać 110, no ale jako, że my maksymalnie 80, to ta 110, te 110 nas raczej nie dotyczy. Ale nic nie szkodzi, jakoś się doczłapiemy do do naszej stacji końcowej. Tutaj była ta walcownia. Zaraz zobaczę po prawej stronie tutaj, jak ten krajobraz wygląda. Wiem, że na tej linii kolejowej jeszcze była walcownia i właśnie dostarczano metal do tej walcowni i wywożono z niej zwoje blachy. Ta walcownia jest nawet do dzisiaj.
Tyle tylko, że właśnie nie pamiętam już, w którym miejscu jest. Chyba tutaj mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Już myślałem, że semafor jest czerwony, a to tylko był cień od słońca na plecach tutaj od semafora. Myślałem, że semafor się świeci na czerwono. Się zastanowiłem przez chwilę. Ja nie pamiętam, żeby było Nie pamiętałem, żeby było gdzieś tutaj zapowiedziane czerwone światło. No dobra, obserwujemy tutaj szlak, a ja wam jeszcze opowiem jeden szczegół dotyczący właśnie Vectrona w grze, ponieważ pojawił się komentarz pewnego nowego widza, czy Vectrony obsługują wagony pasażerskie, ponieważ widz miał pewien problem. On sobie zrobił skład pasażerski, ale podpiął do niego 185. Mimo to, że 185 obsługuje w rzeczywistości wagony pasażerskie, to w grze niestety tego nie robi. Z prostego, to znaczy może i robiłaby w zależności jeszcze od wersji lokomotywy. Jeżeli podepniemy pod wagony pasażerskie lokomotywę ze starych dodatków z czasów Train Sim World 2, tak jak tutaj mamy na przykład 185 z Rursig Nord albo gdzieś tutaj Spes Art Rampe, to te lokomotywy na 100% nie mają zaprogramowanego mechanizmu otwierania drzwi. W rzeczywistości 185 jest przystosowana do tego, żeby drzwi otwierać, żeby odblokowywać i obsługiwać normalne połączenia pasażerskie, no ale w grze nie planowali tego. Kiedyś nawet nie było Creator Club, kiedyś nie było możliwości zrobienia własnego składu, więc też nie zimplementowali do 185 mechanizm otwierania drzwi. W Vectronach jest całkiem inaczej. Mamy w grze 3 Vectrony. Mamy Vectrona Railpoola, mamy Vectrona Deutsche Bahn i mamy Vectrona Flixtraina. I wszystkie 3 Vectrony, bez względu na to, z jakimi wagonami pasażerskimi je podłączymy, będą w stanie obsługiwać właśnie te wagony pasażerskie. Co za tym idzie? Jeżeli sobie robimy jakieś składy właśnie pasażerskie, to tymi guzikami tutaj możemy sobie otwierać drzwi. Prawo, lewo, zamykanie i wszystkie 3 Vectrony właśnie obsługują, mają zaimplementowane właśnie mechanizmy otwierania drzwi. Vectrony mają ten mechanizm nawet do tego stopnia rozbudowany, że można z tymi lokomotywami podpiąć wagony od dodatku Baureihe 101 Expert, gdzie mamy nawet wagon sterowniczy, który jest z Vectronem kompatybilnym. Także jeżeli chcecie sobie robić przejazdy pasażerskie z takimi ala towarowymi lokomotywami, to Vectron się jak najbardziej do tego nadaje. 187 bym nie polecał do tego, ze względu na to, że 187 przy podpiętych wagonach pasażerskich ma ten sam problem co 185. Jest to również bardzo stara lokomotywa. 187 też wyszła w Train Sim World 2. I ta lokomotywa również nie... Ja tu mogę chyba 80 jechać. No pewnie, że mogę jechać 80. A ja się tutaj 70 skradam cały czas. No oni po prostu kiedyś nie implementowali do takich lokomotyw mechanizmu otwierania drzwi, no bo nie było takiej potrzeby. Nie było kreatora składów, nie było kreatora własnych pociągów, no i też nie było potrzeby
do wkładania programowania, właśnie otwierania drzwi w lokomotywach towarowych. No bo kiedyś był rozkład jazdy i były scenariusze, nic więcej nie było w tej grze. A w tym momencie prawie każda lokomotywa jest w stanie obsłużyć wagony pasażerskie. Tu jest 80, my jedziemy wolniej niż 80, więc nic nie powinno się tutaj aktywować, żadna restrykcja 1000 Hz. W dzisiejszych czasach Baura jest 145 Expert, no to lokomotywa sama z siebie już jest lokomotywą uniwersalną. Mamy towarową wersję tej lokomotywy, mamy regionalną wersję tej lokomotywy i mamy jeszcze ze specjalnym malowaniem. 147 też jest bardzo fajną lokomotywą, tyle tylko, że tutaj w tym przypadku jest w drugą stronę. 147 jest typowo pasażerską lokomotywą, ale sobie bardzo dobrze radzi z przejazdami towarowymi. Również już testowałem i muszę przyznać, że 147 jest w tym momencie jedną z najfajniejszych takich uniwersalnych lokomotyw. Oczywiście Vectron, każda wersja. Wersja Flixtraina, no to jest nawet taka typowa pasażerska wersja Vectrona, ale szczerze mówiąc, mając Vectrona Railpoola i Vectrona Deutsche Bahn, to uwierzcie mi, Flixtraina naprawdę nie potrzebujecie, chyba że zbieracie takie różne dodatki, jakieś tutaj zielone wagony pasażerskie i zielone malowanie Vectrona, no to wtedy możecie sobie kupić, ale mając te dwa warianty, pierwsze warianty, nie potrzebujecie aż tego zielonego. Ja pamiętam, że ja Flixtraina kupiłem w promocji, ja go wprawdzie bardzo chciałem na początku mieć, ale później wrzuciłem go na listę życzeń i w zasadzie czekałem, aż się pojawią jakieś promocje i dopiero wtedy go kupiłem, no bo nie oszukujmy się, te dodatki, one są fajne, ale w sumie nie są aż takie wymagane, jeżeli chodzi o grywalność właśnie do Train Sim World. Można je mieć, ale w zasadzie też nie musimy, nie potrzebujemy. To, co sama gra oferuje, to szczerze mówiąc wystarczy aż nadto. No, przejazd, jakby nie patrzeć, to przejazd troszeczkę się wydłużył. Nie jedziemy z tą maksymalną prędkością, jaka jest tutaj na szlaku, chociaż nie, w tym obrębie jest to 80. Od tego miejsca wolno nam jechać nawet 100, ale my 100 nie pojedziemy. Ile jeszcze mamy? A, jeszcze mamy 7 km. To już praktycznie końcóweczka jest. No, także napisaliście mi, żebym nagrał coś na mojej ulubionej linii kolejowej z moją jedną z ulubionych lokomotyw i oto jesteśmy. Mam nadzieję, że mogłem wam troszeczkę opowiedzieć o tej linii kolejowej, opowiedzieć trochę o Vectronie. Kilka takich fajnych ciekawostek. Naprawdę mnie bardzo ciekawi, co po tej linii kolejowej jeszcze w dzisiejszych czasach jeździ. Jest to dalej wylotowa linia kolejowa z Zagłębia Rury w kierunku południowym. Także jest tutaj na 100% duży ruch, ale co jest transportowane? Węgiel to już na pewno bardzo mało, o ile w ogóle. No a jakieś pociągi towarowe, inne. Restrykcja 1000 Hz, już hamujemy. Do 55. Mamy na to 20 sekund. No, zdążę. Zdążę. Dobrze. Dlaczego do 55? Pozwólcie, że również ten temat wam tutaj wytłumaczę. Mamy 3 ustawienia systemu PZB. U, czyli Untene Einstellungen, są to dolne ustawienia systemu PZB. Potem mamy M, Mittlere
Einstellungen, są to środkowe ustawienia i mamy O, czyli obere Einstellungen, czyli mamy takie górne ustawienia. Dolne, środkowe i górne. Każde z tych ustawień ma zaprogramowaną prędkość kontrolną podczas potwierdzania systemu PZB. W tym momencie nawet trochę za mocno przyhamowałem, bo praktycznie się zatrzymałem. Miałem tylko do 55 przyhamować, a praktycznie się zatrzymałem już prawie tutaj. Każdy z tych ustawień w systemie PZB ma swoją prędkość kontrolną. Ustawienia U mają 55, ustawienia O mają 70 i ustawienia nie, źle. M ma 70, O ma 85. I teraz tak, jeżeli w zależności od tego, na jakich ustawieniach jedziemy, jak już wspominałem na początku, ustawienie i rodzaj PZB określa krzywa hamowania i setna hamowania, to tam bardzo dużo teorii za tym się kryje, ale ogólnie jest tak, że ustawienia 55 obsługuje tylko i wyłącznie skład towarowy, bardzo ciężki skład towarowy, albo skład, który transportuje niebezpieczne ładunki, jakieś paliwo, gaz, no nie wiem, chlor, no takie naprawdę bardzo niebezpieczne transporty. Ustawienia M, czyli te środkowe ustawienia, mają 70, prędkość kontrolną 70 i one obsługują ogólnie pociągi towarowe. Ustawienia O 85 są bardziej zarezerwowane dla pociągów pasażerskich i prawdopodobnie luzakiem też moglibyśmy jechać w ustawieniach 85. No i teraz tak, każda z tych 55, 70 i 85 po tym, jak potwierdzamy zapowiedź ograniczenia prędkości, mamy wtedy restrykcję 1000 Hz, zapala nam się tutaj żółta kontrolka na wyświetlaczu 1000 Hz i od tego momentu mamy około 20 sekund do wyhamowania do prędkości kontrolnej. Jeżeli nie wyhamujemy do prędkości kontrolnej, dostaniemy nagłe hamowanie. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed tym, żeby maszynista nie wjechał za szybko w ograniczenie prędkości. Ogólnie PZB jest dość skomplikowanym systemem i do nauki tego systemu potrzeba naprawdę sporo teorii i praktycznie trzeba się nauczyć zasad, na jakich pracuje cały ten system. PZB ogólnie ma bardzo dużo zabezpieczeń przed tym, żeby lokomotywa nie wjechała na przykład za szybko w ograniczenie prędkości albo nie pominęła czerwonego semafora. Wszystko praktycznie jest zabezpieczone przed tym, żeby maszynista nie popełnił jakiegoś naprawdę bardzo krytycznego błędu i nie doszło do wypadku. Tyle zdarzyło się na przykład wypadków w Polsce, gdzie było słychać, że maszynista albo pomylił semafor, albo źle popatrzył na semafor i myślał, że semafor świeci się na zielono, a praktycznie świecił się na czerwono. I praktycznie pociąg wyjechał pod nadjeżdżający pociąg, który miał podany przelot, nie? Bardzo dużo takich wypadków było w Polsce. W Niemczech takie wypadki nie są możliwe. Właśnie ze względu na to, że przy czerwonym semaforze jest aktywowany magnes 2000 Hz, który po przekroczeniu od razu wyzwala wam nagłe hamowanie. Od razu, od ręki. Nadjeżdżacie magnesem nad czujnik i od razu macie nagłe hamowanie. Czyli tutaj praktycznie system PZB zabezpiecza to, żeby maszynista nie wyjechał pod drugi nadjeżdżający pociąg. Nie jest to możliwe tutaj. Oczywiście można magnes 2000 Hz można zniwelować tym tutaj guzikiem. Jest to tak zwany rozkaz 40 i naciśnięcie go i trzymając go jesteście w stanie pominąć
czerwony semafor i magnes 2000 Hz, ale to musicie zrobić naprawdę świadomie. Takich nieświadomych przypadków, że gdzieś tam maszynista wyjechał pod inny skład, nie ma. Niemożliwe jest to tutaj z tymi systemami bezpieczeństwa. Poza tym, jeżeli by maszynista przejechał przez czerwony semafor i dostałby nagłe hamowanie, to dla niego jest koniec dnia pracy i on od razu jest wysyłany do domu i będzie miał na pewno srogie konsekwencje za to, że takie zdarzenie się przytrafiło. Na pewno grubo się będzie musiał tłumaczyć. Dlatego jadąc przy ustawieniach, tak jak my tutaj mamy 55, potwierdzamy PZB, tak jak tutaj jest na przykład na tarczy ostrzegawczej, zapowiedź 50, potwierdzamy to. I teraz mam 20 sekund do wyhamowania do 55. Muszę się tutaj troszeczkę kamerą inaczej ustawić, bo muszę tutaj śledzić kolejne semafory, ponieważ jest tutaj wjazd do Finentropu i tutaj jest jeszcze semafor i ograniczenie prędkości, które też jest aktywne, którą również należy potwierdzić. Tu jest taka wbudowana pułapka i kto o tym nie wie, to na pewno tutaj już nieraz luzował cały skład. Powtarzacz, białe światło pod tarczą z zapowiedzią 50. Też można potwierdzić. Powinno się potwierdzić, ponieważ powtarzacze również powinno się potwierdzać systemem PZB. Tu jest jeszcze raz. I tutaj mamy pułapkę, ponieważ stoi tutaj zapowiedź 80 i musimy potwierdzić praktycznie tą 80 plus ten semafor tutaj. Ponieważ ta 80 tutaj jest z całkiem aktywnym magnesem 1000 Hz, także tutaj jest cały czas restrykcja. Jeżeli tej 80 tutaj nie potwierdzimy, to tutaj już nie jeden się tutaj już pod górką zatrzymał na nagłym hamowaniu. Także maksymalnie możemy jechać 50. I wypatrujemy tutaj dalszych semaforów. My tutaj będziemy już się zatrzymywać, także gdzieś tutaj na pewno jeszcze będzie zapowiedziany czerwony semafor. Tu jest tarcza ostrzegawcza, świeci się na pomarańczowo, czyli potwierdzamy, jest to zapowiedź czerwonego semafora. I pomału tutaj dojeżdżamy do naszego celu. Tym samym bardzo się cieszę, że mogłem Wam nagrać odcinek z mojej linii kolejowej, z mojej ulubionej linii kolejowej. Przejechaliśmy się bardzo fajną lokomotywą i mam nadzieję, że Wam troszeczkę mogłem o tej linii kolejowej opowiedzieć i opowiedzieć troszeczkę tutaj o Vectronie. Tym samym dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli lubisz symulatory kolejowe, zostaw lajka pod filmikiem dla zasięgu, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić innych filmików z symulatorów kolejowych. Dziękuję również osobom wspierających mój kanał. O, zaraz dostanę tu nagłe hamowanie, bo jestem w restrykcji, kurde, Halo, hamulce? Halo, hamulce? W hamulca pociąg jedzie? No dobra, nie dociągnę do semafora, wystraszyłem się w tym momencie troszeczkę. Ale nic nie szkodzi, zaraz zobaczymy jak nam poszło. No, przekroczyć prędkość z takim wolnym pociągiem to byłoby naprawdę wyzwanie, także udało mi się tutaj praktycznie dojechać bezproblemowo. W dwóch miejscach miałem troszeczkę za mocno hamulce zaciągnięte, ale nic nie szkodzi. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja Wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!